Witam serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial, w którym przedstawię, jak można sformatować tytuł w obecności kolumny złożonej z dwóch łamów. Wybieramy sobie dokument, File, New Document. Możemy wybrać jakiekolwiek ustawienie, format. Tutaj nie ma dla naszego tutorialu znaczenia. Wybieram 140 na 210. Możemy włączyć widoczność naszych linii pomocniczych i orientacyjne marginesy możemy wprowadzić w layoutie. Wybierzmy marginesy według ciągu Fibonacciego za jednostkę, wybierając 5 mm. Wybierzmy proporcje 2, 3, 5, 8. Pierwszym marginesem będzie margines wewnętrzny, który będzie wynosił 2 jednostki, czyli 10 mm. Następnie w kolejności jest margines górny 15 mm, zewnętrzny 25 mm, a dolny 40 mm. Czyli marginesy są ułożone 2, 3, 5, 8 według liczb ciągu Fibonacciego. Teraz chciałabym, żeby w kolumnie była określona ilość wierszy, na przykład 35 wierszy. A więc muszę moją wysokość ramki tekstowej podzielić przez 35, ale najpierw zamienię na punkty, podzielę przez 35 i tę wielkość wpiszę do moich preferencji, do siatek i wybiorę start moich linii bazowych od 0. W ten sposób mam ułożony mój dokument. Przechodzę do strony numer 1 i tutaj powołuję ramkę tekstową i wklejam tekst zastępczy. Zaznaczam i wybierzmy krój Edita. To jest bardzo ładny krój przeznaczony do składu długich dokumentów, np. powieści czy opracowań historycznych. Wybierzmy odmianę Edita Regular. W stopniu pisma 10 punktów przyciągnijmy do naszych linii bazowych. Uzupełnię jeszcze pomocniczy tekst i podzielę moją ramkę na 2 łamy. W opcjach ramki tekstowej wybieram liczbę łamów ustawioną na 2 i teraz odległość międzyłamowa powinna wynieść wartość interlinii lub być troszkę większa. Chodzi o to, żeby nie była za duża, dlatego że łamy muszą być treściowo ze sobą powiązane. Nie mogą stanowić osobnych całostek, czyli ta odległość nie może być zbyt duża. Ustawmy interlinię tekstu. I teraz chciałabym, żeby ten akapit na przykład potraktować jako tytuł. Wybierzmy zatem odmianę bold i chciałabym rozłożyć mój tytuł, tylko bez kropki, na 2 łamy. Jak to zrobić? Zaznaczam i wybieram opcję w panelu sterowania Span Columns. Warto jest włączyć preview, żeby od razu widzieć wszystkie nasze działania i mogę rozpostrzec mój tytuł na wybraną ilość łamów. Jeśli mam 2 łamy i zaznaczę all, czyli wszystkie, jest oczywiste, że tytuł rozciągnie się na 2 łamy. Odległość po możemy wyznaczyć i jeśli wybiorę 1 punkt, w związku z tym, że tekst jest osadzony na liniach bazowych, oczywiście tutaj otrzymam 1 pusty wiersz. Klikam OK. I w ten sposób mój tytuł jest rozpostarty na 2 łamy, czy na wszystkie łamy w mojej ramce tekstowej, a pozostały tekst układa się tak jak dotychczas.